Pokażemy Państwu, jak zmienić bieliznę pościelową w sytuacji, gdy podopieczna pozostaje w łóżku. Przedstawiony sposób wykorzystać możemy wówczas, gdy podopieczna nie może opuścić łóżka, bo występuje ograniczenie w zakresie jej samoobsługi. Przed przystąpieniem do wykonania zmiany bielizny pościelowej oceń stan podopiecznej, zakres jej samodzielności oraz sprawności, masę ciała, potrzeby oraz przyzwyczajenia. Poinformuj chorego o celu i przebiegu zabiegu. Uzyskaj jego zgodę. Przed zabiegiem należy dokładnie umyć ręce. Jak to zrobić, prezentujemy w filmie pod tytułem Mycie rąk podstawą w opiece nad chorym. Teraz można przystąpić do przygotowania zestawu bielizny pościelowej. Na tacy ułóż kolejno poszewkę na jasiek, 2 poszewki na poduszki, prześcieradło, podkład jednorazowy, poszwę na wierzchnie przykrycie, myjkę do wymiatania okruchów. Podejdź do łóżka podopiecznego. Załóż rękawiczki, ważne by robić to w obecności podopiecznego, bo wzbudza to jego zaufanie. W nogach łóżka ustaw krzesło, na które później będziesz odkładać poduszki. W czasie pracy dbaj o zachowanie odpowiedniej pozycji ciała. Pracuj na ugiętych nogach. Ustaw ramę łóżka pielęgnacyjnego na odpowiedniej wysokości, tak aby zachować w miarę możliwości linię prostego kręgosłupa. Pamiętaj, że naczelną zasadą współpracy z podopieczną jest pomaganie, a nie wyręczanie jej. Staraj się aktywizować pacjentkę. Informuj o kolejnych etapach realizowanego zadania. Jeżeli łóżko jest podniesione, opuść je. Unieś głowę podopiecznej i wyciągnij poduszki. Zmień poszewki na jaśku i poduszkach, starając się nie dotykać czystej bielizny pościelowej brudną. Teraz przystąp do wymiany prześcieradła i podkładów. Aby wykonać to sprawnie, należy przesunąć podopieczną na dalszy brzeg łóżka i ułożyć na boku plecami do siebie. Gdy chory leży na boku, na brzegu łóżka, może nam z niego wypaść. Aby do tego nie dopuścić, podnieś barierki z dalszej strony łóżka. Przystąp do wymiany prześcieradła i podkładu na bliższej stronie łóżka. W tym celu obluźnij dolne warstwy bielizny pościelowej, prześcieradło oraz podkład jednorazowy. Poszczególne warstwy zmarszcz i podsuń głęboko pod podopieczną. Wymieć myjką materac. Następnie ułóż kolejno na bliższej stronie łóżka prześcieradło, a na nim podkład jednorazowy. Zamocuj te warstwy pod materac z bliższej strony łóżka, a wolne brzegi podsuń pod plecy podopiecznej.
pomóż podopiecznej ułożyć się na plecach. Podnieś barierkę łóżka, aby pacjentka nie wypadła. Po przejściu na lewą stronę łóżka, przesuń pacjenta i obróć na prawy bok, tak by podopieczna leżała plecami do ciebie. Zdejmij kolejno stary podkład jednorazowy i prześcieradło. Wymieć myjką okruchy z materaca. Wysuń spod podopiecznej i zamocuj świeże prześcieradło i podkład jednorazowy. Po ułożeniu spodniej bielizny pościelowej po stronie lewej łóżka, pomagamy choremu ułożyć się w pozycji płaskiej na plecach i przechodzimy na prawą stronę łóżka. Na tym etapie można podopiecznej podłożyć już poduszki. Zapewni jej to wygodne ułożenie w trakcie dalszych czynności. Aby zapewnić podopiecznej wygodne ułożenie, należy pamiętać o właściwym kierunku wypełnienia poszczególnych poduszek. Po strzepnięciu poduszek ułóż je tak, by wypełnienie pierwszej poduszki stanowiło podparcie okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Wypełnienie drugiej poduszki stanowiło dobre podparcie pod głowę i barki. Następnie pod głowę podłóż jasiek. Teraz przystąp do zmiany poszwy na wierzchnim przykryciu. Ściągnij kołdrę z podopiecznej. Aby nie wyziębić pacjenta, okryj go kocem. Wysuń koc, kołdrę z brudnej poszwy. Zużytą poszwę odłóż do pozostałych rzeczy do prania. Weź czystą poszwę i owiń w nią kołdrę. Przykryj kołdrą podopieczną i wyciągnij koc, którym była przykryta.
Podziękuj podopiecznej za współpracę. Brudną bieliznę zanieś do prania. Zdejmij rękawiczki i wyrzuć do kosza. Po posprzątaniu umyj dokładnie ręce. Pamiętaj, by sprawnie i bezpiecznie wykonać zmianę bielizny pościelowej z podopieczną w łóżku należy dokonać oceny stanu zdrowia, higieny i wydolności podopiecznej w celu określenia zakresu wymaganej przez niej pomocy, udzielić podopiecznej informacji o planowanych działaniach i ich przebiegu, uzyskać zgodę podopiecznej na wykonanie zabiegu, pozyskać podopieczną do współpracy, zapewnić podopiecznej warunki intymności, zapewnić podopiecznej warunki bezpieczeństwa, dbać o wygodę i bezpieczeństwo podopiecznej, zabezpieczyć podopieczną przed oziębieniem.